Coś, co działało wcześniej w jednym zespole czy w drugim, w tym nowym kontekście, w nowym zespole może totalnie nie działać. I to często zauważam nie tylko w zespołach, ale w całych organizacjach, no, że coś się dzieje, jakaś zmiana jest ogłoszona, a potem właściwie nic się nie dzieje w związku z tą zmianą. Teraz ta druga opcja jest dużo lepsza, bo jeżeli wy nie powiecie nic, to jesteście w dupie. Bo my tutaj już jesteśmy, mamy ciepełko, mamy naszego szefa, a tamci to są ci nowi. Budzisz się rano i mówisz, ja pierdzielę, znowu do tej roboty parszywej. Dobra, tu nagrywamy. Dobra, dawaj. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rejkowski. Jak już wiecie, jeżeli oglądacie albo słuchacie naszych poprzednich odcinków, mamy teraz dużo ciekawe zmiany w naszej firmie i jest to źródłem dla nas inspiracji, pomysłów, no i rzeczy ciekawych, którymi się z Wami dzielimy. I dzisiaj też tak będzie. Przepytam Pawła z rzeczy, które robi w swoim nowym zespole. I teraz puszczę Ci taką łatwą piłkę. Dołączyły do Twojego zespołu 3 nowe osoby. I co wtedy zrobiłeś, żeby je dobrze zonboardingować? Żeby tylko były 3. Zespół się tak naprawdę podwoił i to jest coś, co no, się zdarza przy różnych sytuacjach. No, jeżeli zaczynacie zespół budować od zera, czy przejmujecie zespół po kimś, czy awansujecie przez przypadek nagle i musicie ten zespół ogarnąć, lub właśnie dochodzą ludzie, to jest ważna rzecz, myślę na początek, żeby tutaj powiedzieć, że niezależnie od tego, w jaki sposób ten zespół przyjmujecie lub cokolwiek się w tym zespole zmienia, to zawsze jest nowy zespół i zawsze trzeba zrobić dokładnie to samo. Niezależnie, czy dochodzi jedna osoba, odchodzi jedna osoba, zawsze trzeba się przegrupować, zawsze trzeba zadbać o ten zespół i to, co w nim robicie, niezależnie od tego, czy to jest właśnie nowy zespół, czy aktualny, który właśnie nie wiem, zwiększa ilość, zespoły się łączą, różni ludzie przychodzą, odchodzą, to zawsze jest nowy zespół i to jest chyba pierwsza i najważniejsza rzecz, którą musimy zapamiętać i wtedy trzeba dużo roboty w to włożyć. I to jest to, co chciałem zwrócić uwagę na początku, bo powiedziałem, że do Twojego zespołu dołączyły 3 osoby, ale to wcale tak nie jest. To jest zupełnie nowy zespół, mimo tego, że Ty jesteś szefem i masz w tym zespole trochę osób, które już z Tobą współpracowały, to pierwsza ważna rzecz, którą zawsze komunikujemy w tym procesie, w tej komunikacji, to jest, że to jest zupełnie nowy zespół, bo ten nowy zespół ma zupełnie nowe zadania. I można powiedzieć trochę w cudzysłowie, to jest przypadek, że akurat tam są osoby, które już z Pawłem pracowały. No oczywiście za tym stoi jakiś proces decyzyjny, ale chodzi o to, że tak samo traktujemy tę sytuację, jakby to były absolutnie nowe osoby zatrudnione z ulicy, jak i to, że no, część osób już pracowała z Pawłem, część nie. To jest chyba pierwsza rzecz, którą trzeba podkreślić. Nowy zespół, nowa tożsamość. To jest bardzo istotne i pierwszym zadaniem Twoim jako lidera w takiej sytuacji jest to, żeby zburzyć te silosy, zburzyć w ogóle to, że kiedyś był zespół A, B, C i teraz są ludzie, którzy kiedyś pracowali tu, kiedyś pracowali tam, mieli takie doświadczenia inne. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić właśnie, żeby stworzyć nową tożsamość dla tego zespołu, zbudować ten zespół, zebrać ludzi do kupy i ustalić nową tożsamość, ustalić nazwę dla tego zespołu. To jest kluczowe, że to już nie jesteście zespołem A czy B, jesteście zespołem C i to C jest dlatego, bo to i tamto. Ważne, żeby ta nazwa miała ręce i nogi. Wiadomo, że trzeba czasu też, żeby się ludzie do niej przyzwyczaili, no bo mają swoje przyzwyczajenia. Jeżeli osoby pracują po kilka lat w firmie i na przykład po kilku latach zmieniają zespół i na przykład trafiają do ciebie, no to wiadomo, że przez jakiś czas będą miały stare nawyki, stare przyzwyczajenia i tak dalej. I ważne jest to, żeby nie robić im z tego powodu krzywdy, że bo tutaj tu jest nowy zespół, to już tak nie robimy i tak dalej, bo to jest ważna kolejna rzecz, żeby wykorzystać te doświadczenia, które różni ludzie ze sobą przynoszą, żeby budując ten nowy zespół, nie budować go na gruzach i zgliszczach i orać to, co było wcześniej, tylko wyciągnąć najlepsze rzeczy, najlepsze doświadczenia, które ludzie mieli w różnych kontekstach, gdzie pracowali, dać im przestrzeń na to, żeby mogli je przetestować, żeby mogli sprawdzić, czy w tym nowym kontekście, w nowym zespole, w nowych warunkach będzie to, czy dalej działało, czy może się okazać, że to nie działa. I to jest też ważne, że coś, co działało
działało wcześniej w jednym zespole czy w drugim, w tym nowym kontekście, w nowym zespole może totalnie nie działać i totalnie nie pasować. I to jest okej, żeby to sprawdzić, przetestować i ustalić te zasady na nowo, ustalić w ogóle cały proces. To dojdziemy do tego na pewno, jakie elementy, etapy są tutaj istotne. Ważne jest to, że to jest nowy zespół, ma totalnie czystą kartę, musi mieć nową nazwę, nową tożsamość i musicie to zbudować od samego początku. I to są takie symboliczne gesty, które mówią wszystkim, że jesteśmy w nowej rzeczywistości. Bo no, w takiej sytuacji jak Paweł ma, no to na pewno są te osoby, które już z nim pracowały i one mogą sobie pomyśleć, a dobra, to my tutaj już jesteśmy, mamy ciepełko, mamy naszego szefa, a tamci to są ci nowi. A ci nowi w cudzysłowie to mogą sobie pomyśleć, no dobrze, to jest zespół, który dobrze działa, to nas tutaj będą inaczej traktować. Więc takie symboliczne gesty pokazują, jak w ogóle tutaj będziemy to organizować i że no to będzie coś zupełnie nowego. I zaczynając od tego, Paweł, przeprowadzisz nas przez to, co zrobiłeś w początkach formowania się tego zespołu, żeby każdy, kto znajdzie się w podobnej sytuacji jak ty, czy to odziedziczył zespół, czy dostał, czy został przeniesiony, czy awansował, no żeby wiedział, co zrobić w takich początkach funkcjonowania zespołu. Więc Paweł, powiedz mi, jak ty do tego podszedłeś tak osobiście, czyli jak wyglądał twój proces rozumowania czy planowania od momentu, kiedy się dowiedziałeś o tym, jak to będzie wyglądać, do momentu, kiedy te zmiany się zadziały, tam były z 2 tygodnie, więc miałeś czas, żeby sobie to wszystko zaplanować. Więc jeżeli ktoś by się znalazł w twoich butach, to co zrobiłeś przez te 2-3 tygodnie, kiedy mogłeś się na to przygotować? Po kolei. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba się spotkać z tymi nowymi ludźmi. A właściwie nowymi znaczy wszystkimi. No bo nowi są wszyscy. Nawet ci, z którymi się pracowało do tej pory, to dalej są nowi ludzie. I teraz ważne jest to, żeby się właśnie spotkać, żeby się dowiedzieć w ogóle, czego ci ludzie oczekują od tej zmiany. Jak sobie to wyobrażają, czego się obawiają, co musicie wiedzieć na temat ich personalnie, czy na temat ich pracy. Jakie w ogóle są założenia tych osób względem tego, gdzie oni wchodzą i dobrze jest się z nimi spotkać przed lub na samym początku, kiedy ta już zmiana wystartuje, kiedy ten zespół wystartuje. Znowu, jeżeli będzie sytuacja, bo ja taką sytuację dokładnie miałem, czyli z częścią osób nie byłem w stanie się spotkać przed rozpoczęciem funkcjonowania takim oficjalnym tego zespołu, no ponieważ był nowy rok, były święta, były urlopy. Te urlopy jedne się zaczynały, nie kończyły, żeśmy się mijali z tymi ludźmi, więc częściowo kilka osób musiałem złapać pierwszego dnia i wtedy ważne jest to, że dla ciebie jako lidera to nie ma, że boli. Nie ma, że kurczę jest, nie wiem, ty zaczynasz 9, 16, czy jak tam lubisz. Jeżeli jest sytuacja, że zaczynacie funkcjonować jako nowy zespół, a ty nie miałeś czasu, nie udało ci, nie miałeś możliwości pogadać z ludźmi, a ci ludzie na przykład zaczynają pracę rano, to zasuwasz rano na spotkanie z tymi ludźmi i tak na przykład pierwszy dzień funkcjonowania tego mojego nowego zespołu zaczął się tak, że pierwsze spotkanie, no to od 7:30 właśnie łapiąc pierwszą osobę, z którą nie miałem okazji porozmawiać wcześniej, ponieważ była na chorobowym i skończyłem gdzieś koło 18:30 rozmawiając z ostatnią osobą, z którą nie miałem czasu pogadać wcześniej, więc wtedy musicie sobie zagryźć zęby, że to jest robota do zrobienia i to jest to, o co powtarzaliśmy nieraz w Net Management, że lider jest liderem, to lider musi zadbać o to, żeby zorganizować ten zespół, że z czasami trzeba zrobić dużo więcej niż tylko te, nie wiem, swoje 8 godzin odklepać, ponieważ no to od was zależy praca tych ludzi, to wasz zespół i ci ludzie muszą wiedzieć, co mają robić, bo jeżeli wejdą w nowe otoczenie, w nowe realia z taką totalnie niewiadomą, czyli my nie wiemy, co mamy robić, gdzie mamy robić, z kim mamy gadać, w ogóle o co chodzi, no to macie przerąbane, bo teraz jeżeli wy macie sytuację, że wy nie wiecie, załóżmy, jaki projekt macie wziąć, czy jak macie tutaj te rzeczy ułożyć, to wy musicie się dowiedzieć dużo wcześniej, ponieważ jeżeli doprowadzicie do sytuacji, że wystartuje ten zespół i on nie będzie wiedział, co robić, to te wszystkie pytania, które wy macie, wy będziecie dostawać od swoich ludzi pomnożonych przez ich ilość. Czyli teraz, jeżeli jest duży nowy zespół, a w moim przypadku to jest bardzo duży zespół, ponieważ to jest, u nas jest tutaj łącznie 10 osób, więc jest to tłum do ogarnięcia. Jest to duży zespół i teraz wyobraźcie sobie, że ja bym tych rzeczy nie przygotował, nie ogarnął i teraz każdy dosłownie z tych 10 osób przychodzi i się pyta, a co ja mam robić, a gdzie to, a gdzie tamto, a gdzie siamto, a jak tamto, a co robimy, a co ja mam w ogóle robić. No to w tym momencie macie zgon gwarantowany i nie róbcie sobie tego, bo to nie warto.
No właśnie, to dla tych z nas, którzy lubią się tak dobrze przygotować, co uważasz, że taki lider, zwłaszcza początkujący, mniej doświadczony, powinien sobie przed tą godziną zero, przed tym dniem zero zrobić? Powiedziałeś już o tym, że warto się spotkać z tymi osobami, żeby no już miały kontekst, wiedziały, ale ty też, żebyś ich poznał. Ale co oprócz tego, załóżmy, zaczynasz w poniedziałek z nowym zespołem, to co byś sobie zrobił w czwartek, piątek poprzedniego tygodnia? Pierwsze, co musicie sobie przygotować, to tak zwane expose lidera, czyli co wy w ogóle chcecie od tego zespołu, co wy w ogóle zrobicie, jaki macie plan, jaką macie wizję, bo to musicie mieć. To będzie pierwsze pytanie waszych ludzi, gdzie wy ich chcecie zaprowadzić, co oni z wami mają robić, więc wy musicie sobie to przygotować. Wy musicie sobie przygotować to, kim wy jesteście, no bo po pierwsze prawdopodobnie nie wszyscy was znają, więc musicie się przedstawić, musicie wiedzieć, dlaczego to wy jesteście na tym miejscu, dlaczego to wy jesteście liderem i na przykład ja miałem w ogóle takiego mindfucka, słuchaj, bo jak sobie podliczyłem, mi wyszło, że w sumie w tym roku czas, kiedy jestem w IT, to już dosłownie jest pół życia. Bo kiedy to nagrywamy, to jutro mam urodziny, kończę 36 lat i 18 robię w IT, więc no mega i to jest ważne też, żeby to podkreślić, pokazać, że jakie wy macie doświadczenie, kim jesteście, co jest dla was ważne, na co będziecie zwracać uwagę, jakich rzeczy nie będziecie akceptować, w ogóle jakich sytuacji zachowań, żeby to powiedzieć wprost na dzień dobry jako pierwsza rzecz, żeby ustawić tą waszą relację w tym nowym zespole i pokazać się od strony po pierwsze jako człowieka, a nie robota, maszynę, czyli dlaczego fajnie z wami spędzać czas, no bo jednak będziecie te 8 ileś tam godzin w pracy codziennie przez następne lata, więc dobrze pracować z ludźmi, z których się lubi, więc warto tych ludzi przywitać, pokazać też kim się jest, się przedstawić, od tego dobrze zacząć, więc jeżeli musicie się przygotować, bo nie mieliście takiej okazji, albo dawno nie mieliście takiej okazji, no to jest dobry moment do tego, żeby sobie kilka dni przed dniem zero właśnie przygotować te rzeczy. Druga rzecz to jest właśnie spotkać się z ludźmi, przygotować sobie jakieś miejsce na notatki ze spotkań 1 na 1 z tymi ludźmi, bo i tak będziecie się spotykać, więc dobrze sobie zagregować te wszystkie notatki, rzeczy i pytania, które powinniście im zadać, zanim zaczniecie, to są pytania w stylu: jak ktoś wyobraża sobie waszą współpracę? Czego się obawia? Jakie wiąże nadzieje z tym na poziomie właśnie osobistym? Bo do tych nadziei i obaw to jeszcze wrócę za chwilę. Ważne jest to jest pytanie, które ja bardzo lubię i stosuję je również i na rekrutacjach, bo to niezależnie, czy rekrutujecie kogoś z zewnątrz, czy właśnie macie nowy zespół i ustawiacie relacje od początku. To jest pytanie, jak ty sobie wyobrażasz taką swoją idealną pracę, że wstajesz rano i po prostu się cieszysz, że masz fajną pracę i chce ci się robić, a nie budzisz się rano i mówisz: ja pierdzielę, znowu do tej roboty parszywej. I co to jest? I dla każdego będzie to coś innego. To będzie informacja dla was, co wy jako liderzy musicie tym ludziom zapewnić i to jest też informacja o tym, co oni od was oczekują, co oczekują od tego zespołu, na co musicie zwrócić szczególną uwagę, więc zebranie tych informacji jest piekielnie ważne, bo wy musicie wiedzieć nie tylko, czego ci ludzie chcą, ale w ogóle, czy wy jesteście w stanie w tym nowym środowisku, otoczeniu i tak dalej to zapewnić, bo jeżeli nie, to musicie z tymi ludźmi jasno i transparentnie rozmawiać, że słuchaj, może to się nie udać, może to być niemożliwe, może to być poza w ogóle obszarem waszego wpływu i nie będziecie w stanie dostarczyć tym ludziom. I to jest bardzo mocna i ważna informacja, ponieważ wy musicie się zdawać sprawę z tego, co będzie się w tym zespole działo, jak ten zespół będzie się formował, bo jeżeli jesteście w stanie zapewnić potrzeby wszystkich ludzi, jeżeli będzie to wszystko grać, kupy się trzymać, będzie się to kleić i będzie się to kleić na poziomie indywidualnym i na poziomie zespołowym, to jest super, ale jeżeli będzie coś nie tak, będą się pojawiać zgrzyty, będą się pojawiać problemy, frustracje, konflikty i to jest coś, na co też musicie się przygotować, bo może się okazać, że ktoś świetnie funkcjonował w zespole wcześniej jakimś, ale w tej nowej rzeczywistości i tym planie, co wy jako ten nowy zespół macie zrobić, to będzie nierealne i dla niego to będzie po prostu droga przez mękę i to naprawdę nie ma sensu, żeby się męczyć, więc trzeba jasno komunikować: słuchaj, tutaj będzie wyglądać to zupełnie inaczej, tego i tego się nie da zrobić, albo tego, co ty chcesz, to są rzeczy, które na przykład ja ich totalnie nie akceptuję, albo macie rozjazd na poziomie wartości i to jest coś, o czym trzeba rozmawiać jak najszybciej i spróbować znaleźć rozwiązania, albo jeżeli się nie da, no to jest też jasna informacja, że prawdopodobnie wcześniej czy później będziecie musieli się rozstać
i może mogą się pojawiać właśnie jakieś zgrzyty, problemy i tak dalej, więc wy musicie to wiedzieć. No, albo może być na odwrót właśnie. Ktoś, kto z jakichś przyczyn sobie nie radził, czy nie czuł się komfortowo w bieżącej sytuacji, może się okazać, że przez tę zmianę środowiska i przez to, że sobie wyjaśnicie na początku, może się okazać, że wy jesteście w stanie stworzyć tej osobie właśnie takie warunki, takie możliwości, żeby rozkwitła, żeby nie było już tych rzeczy, których nie lubi, czy problematycznych, a pojawiły się nowe. Zwłaszcza, że zawsze taki nowy początek, to też jest często taki właśnie jak, nie wiem, z postanowieniami noworocznymi. Nie, czekaj, no nie idźmy w tą stronę, nawet nagraliśmy kiedyś odcinek, że No tak, nie działa. więc mówię to trochę w przenośni, ale z takim właśnie nowym początkiem. Nowy początek to jest coś, co zawsze co często pozwala tak zresetować trochę to podejście i zacząć od nowa, bez jakiegoś takiego ogonu. to jest bardzo dobre podejście, które i wam ułatwi życie, i ludziom ułatwi życie, czyli start z taką czystą kartą. On jest bardzo ważny, żeby to powiedzieć w rozmowie z każdym, że startujemy od zera, budujemy ten zespół na nowo, formujemy go od początku, nie łączymy coś, czy doklejamy, czy robimy jakieś Frankensteina. Nie, budujemy to wszystko razem na nowo od początku i tutaj musicie bardzo uważać na otoczenie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mówimy o tym, że dobra, damy ludziom czystą kartę, ale tak naprawdę ci ludzie pracują już jakiś czas. Były jakieś historie, były jakieś doświadczenia, coś tam się działo i teraz ważne jest to, że to, co było, to było. To już się wydarzyło, możecie z tego wyciągnąć jakieś wnioski, w sensie pracować tak, żeby jakieś problemy się nie powtarzały, czy żeby jakieś, nie wiem, kwasy się nie pojawiały, ale żebyście się przypadkiem nie ustawili mentalnie, że kurczę, z tym to ja będę miał problem. Będzie przerąbane, bo inny zespół w innym kontekście, z innym liderem, w innej sytuacji, w innym dniu, w innym nastroju, akurat wtedy miał problem. To nic nie znaczy. Absolutnie nie powinniście brać tego pod uwagę. Absolutnie nie powinniście brać tego jako wyznacznik, że z tym będzie na przykład problem, a z tym będzie super, bo może się okazać, że w tej nowym zespole, w nowej sytuacji będzie totalnie na odwrót i ktoś, kto był super do tej pory, tak naprawdę totalnie nie da rady w tej nowej rzeczywistości, a ktoś, kto powodował, nie wiem, problemy, konflikty i tak dalej, bo był w innym środowisku, w innym otoczeniu i w innych projektach, pod innym liderem, który miał zupełnie inny styl zarządzania, może się okazać, że będzie po prostu świetnym współpracownikiem i będziecie naprawdę w stanie zrobić mega wielkie rzeczy. Okej, Paweł, to powiedziałeś nam, w jaki sposób się przygotowywałeś do tego, czyli powiedziałeś o exposé lidera, to jest bardzo ciekawe. Mamy o tym odcinek, który możecie linka zobaczyć. Powiedziałeś o tym, żeby poznać tych ludzi wcześniej, powiedziałeś o tym, żeby sobie przygotowywać taką przestrzeń do zbierania tej informacji i agregowania. No i teraz powiedz, jak wyglądał ten pierwszy dzień. Wiem, że on był bardzo intensywny dla Ciebie. Co robiłeś po kolei, w jaki sposób się zorganizowaliście? No i co możesz polecić osobom, które są w podobnej sytuacji? No to po kolei. W zależności od tego, czy pracujecie na miejscu w biurze, czy pracujecie zdalnie, czy hybrydowo, to będzie wyglądać trochę inaczej. No, czy może inaczej. Może wyglądać bardzo podobnie, ale po prostu innych narzędzi użyjecie. Ponieważ ja mam zespół rozproszony. Mam ludzi we Wrocławiu, w Krakowie, gdzieś pod Wrocławiem, w Warszawie, więc my pracujemy zdalnie. Więc pracujemy na Miro. Mamy tam tego whiteboarda. Ja przygotowałem konkretny board z konkretnymi kanwami, rzeczami, miejscami, o czym będziemy rozmawiać, jak to będzie wyglądać. Zablokowałem czas na spotkanie od rana takiego możliwie sensownego, bo to też jest istotne, że musicie się wcelować w godziny takie, gdzie ludzie realnie pracują, no bo każdy ma inne przyzwyczajenia, jeden zaczyna wcześniej, jeden zaczyna później. Chyba że macie w organizacji tak, że od tej do tej siedzą wszyscy, pracują wszyscy, bo tak, no to luz, no to wtedy nie ma problemu, wiecie mniej więcej w jakich godzinach ludzie są. W momencie, kiedy te godziny są bardziej elastyczne, no to dobrze się wstrzelić w takie godziny, które są na początku dnia, ale też no, żeby wszyscy już byli. Sytuacja taka idealna jest, kiedy to jest pierwszy dzień, kiedy formalnie zaczynacie działać. Czasem to jest niemożliwe, bo na przykład w moim przypadku to nie był pierwszy dzień, tylko któryś tam z kolei, przez to jak wyglądał kalendarz, bo oficjalnie zaczynaliśmy działać w tym zespole od 1 stycznia. Jak wiadomo, 1 stycznia no to jest nowy rok, więc dzień wolny. 2 stycznia połowa ludzi była jeszcze na urlopach, właściwie do 7, więc dopiero 7 stycznia spotkaliśmy się w całej ekipie i mogliśmy zacząć ustalać rzeczy. Ten kalendarz to też jest istotny dla Ciebie jako lidera, żeby uwzględnić te przerwy, bo może być tak, że na przykład nie wiem, część ludzi będzie, część ludzi nie będzie, a Wy musicie się już tymi ludźmi zaopiekować, więc bardzo ważna jest komunikacja. No właśnie, bo to jest bardzo ważne, że należy jak najbardziej skrócić ten moment, kiedy, przychodzicie, niby razem pracujecie, ale w sumie to nie wiadomo nad czym i czy jesteście zespołem, czy nie jesteście.
I to często zauważam nie tylko w zespołach, ale w całych organizacjach, no, że coś się dzieje, jakaś zmiana jest ogłoszona, a potem właściwie nic się nie dzieje w związku z tą zmianą. No i co, czy ci ludzie są twoimi kolegami z zespołu, czy nie są? Jest dużo takich niejednoznaczności. A wiesz, z czego to wynika? Bo to jest kwestia podejścia liderów i teraz te podejścia są dwa, bo są liderzy, którzy wychodzą z założenia, że nie ma absolutnie sensu komunikować się, czy gdzieś tam zawracać ludziom głowę w momencie, kiedy jeszcze nie wszystko jest jasne i oni sami nie wiedzą. Liderzy boją się powiedzieć, wiesz co, ja nie wiem i pracuję nad tym i potrzebuję czasu i nie wiem, czy to będzie tydzień czy dwa. I teraz z perspektywy ludzi idziemy do tego drugiego typu, czyli liderów, którzy są transparentni i komunikują się, to jest nawet tak jakby nadkomunikacja, over communication, czyli lepiej powiedzieć więcej, lepiej powiedzieć, nawet jeżeli nie wiem, to powiedzieć, że nie wiem, jeżeli wiecie, że coś będzie trwało, nie wiem, tydzień i będzie bałagan, to powiedzieć wprost, że będzie bałagan i tak dalej. I teraz ta druga opcja jest dużo lepsza, bo jeżeli wy nie powiecie nic, to jesteście w dupie. Ja kiedyś miałem sytuację taką, parę lat temu, słuchajcie, gdzie wpadłem do firmy na 2 tygodnie, gdzie się okazało, że nikt przez te 2 tygodnie w sumie nie miał czasu ani mnie wdrożyć, ani powiedzieć, co w ogóle robimy, ani po co robimy, ani jak robimy, kurczę, nawet dać mi dostępów i w sumie ja tam nie czułem się, kurde, jak piąte koło u wozu, mieliśmy się gdzieś tam zrobić jakiś projekt i zrobić coś fajnego, a się okazało, że w ogóle mi powiedzieli o co tam chodzi, nie? W sensie to była paranoja, no bo jeżeli chcecie coś robić, to chcecie coś robić, a jeżeli coś wymaga czasu, bo nie wiem, coś się dzieje, jest incydent, jest awaria, trzeba coś dograć, są jakieś procesy compliance'owe, prawne, coś się musi wydarzyć, żeby na przykład dopiąć jakiś temat, no to trwa i to będzie trwało. I to będzie trwało tak czy inaczej. Jeżeli wy ludziom nie powiecie, co się dzieje, to oni będą chodzić i dopytywać, albo co gorsza, zaczną sobie wymyślać i dopowiadać historię, bo kurde, zwolnią nas zaraz. Zrobili nam tutaj nowy zespół i zaraz nas zwolnią, bo nic nie wiadomo. Im dłużej nic nie wiadomo, tym jest gorzej. Więc zdecydowanie lepiej jest komunikować wszystko transparentnie, nawet jeżeli będziecie się powtarzać i nawet jeżeli będziecie codziennie mówić, słuchajcie, ja nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, to jest lepsze niż nie powiedzieć nic, bo wtedy ludzie wiedzą, że dzieje się to i to, jesteśmy w tym i w tym miejscu, może to potrwa tydzień, może to potrwa miesiąc. Wy musicie też zabezpieczyć tą robotę i są prawdopodobnie z reguły dużo szans, bo najczęściej w firmach, no kurczę, mamy dużo więcej rzeczy do zrobienia niż w ogóle przestrzeni, więc takie projekty też znaleźliśmy. Mamy projekt, gdzie możemy się zintegrować, zrobić coś dobrego w tak zwanym międzyczasie, kiedy się wyklaruje już ten projekt docelowy, który mamy wziąć, tutaj w naszym przypadku. I ja mówię ludziom transparentnie i uczciwie, słuchajcie, tego nie wiem, nad tym pracujemy, tu musimy poczekać. Do tego kalendarz nam nie pomaga totalnie w tym roku, ponieważ ten okres świąteczno-noworoczny był piekielnie długi, ludzie są na urlopach w jakiejś części, ci, którzy na urlopach nie są, no to oni pracują i de facto liczą, im się ten czas liczy, są w pracy, nic nie wiedzą. I mija tydzień, ludzie dalej są na urlopach, a ludzie dalej nic nie wiedzą, nie? Więc wiecie, ta komunikacja jest mega ważna. Czyli podsumowując, nawet jeżeli nie mamy tak dużo jasnych rzeczy, to no nie można też ludzi wepchnąć do jednego pokoju, ustawić po ścianach i powiedzieć, teraz jesteście zespołem i koniec. I pogadajcie sobie o czymś. Więc trzeba to też wypełnić jakimś kontekstem, albo no już konkretnym projektem, zadaniem. Nie zawsze tak jest. To jest też właśnie to, co Paweł ty robisz, czyli no właśnie sformowanie tego zespołu, nakreślenie tej przyszłości. Tak, i teraz patrzcie, to co my żeśmy zrobili już jak zebraliśmy się wszyscy, ja przedstawiłem kontekst w ogóle, dlaczego jest ta zmiana, czego ja oczekuję, jak to widzę, jak to będzie wyglądać, jak te następne dni będą wyglądać i jaką mamy tutaj sytuację, co będziemy robić. Dalej zrobiliśmy taką rundkę zapoznawczą, no bo część ludzi się zna, część się nie zna, część ze sobą pracowała, część nie. I pracując na Miro też porobiliśmy sobie takie wizytówki, ponieważ to jest rzecz, która później się przydaje, bo tam jest dużo rzeczy do ustalenia. Więc nawet takie proste ćwiczenie na zasadzie weź, zrób sobie jakiś post-it na Miro, czy weź jakąś, nie wiem, na kartce napisz swoje imię, nazwisko, rolę, w której pracujesz i coś o sobie, czym chcesz się podzielić. I to jest proste ćwiczenie, które też później rozwija tą komunikację i wtedy każdy ma okazję po pierwsze się wypowiedzieć, odezwać, powiedzieć, a ja lubię to, a ja interesuję się tym, a ja na przykład dla mnie ważne jest coś takiego i tak dalej. Mogą ludzie iść w takie tematy albo nie, do tego jeszcze
jeszcze dojdziemy, ale ważne, żeby się każdy odezwał, każdy wypowiedział, że no, jesteśmy razem, więc rozmawiajmy razem, a nie, że ten gryzie, a tu ja się boję, a się nie odezwie i tak dalej. To jest ważne, żeby każdy miał okazję się przedstawić, coś powiedzieć i zobaczyć, że to środowisko nowe jest fajne, a nie, że zaraz ktoś mnie ugryzie albo zacznie mi tutaj wrzucać, albo coś. Jeszcze przed tym zapomniałem, bo to jest mega ważne, jak na każdym spotkaniu, zwłaszcza takim początkowym, musicie ustalić kontrakt, czyli zasady w ogóle tego spotkania i to też są zasady, które później weźmiecie na kolejne spotkania i które zaczynają się budować. Więc ten pierwszy kontrakt waszych zespołowy na to spotkanie jest mega istotny, bo tak jak go ustawicie, tak będziecie pracować przynajmniej w tych pierwszych dniach, może nawet tygodniach, a może on z wami zostanie na koniec. I teraz też nagrywaliśmy ostatni odcinek właśnie, gdzie mówiliśmy o tych problemach autonomii, że jak taka autonomia, żeby wrzucić to na zasadzie pustej kartki, czy pustego takiego miejsca, to ustalmy ten kontrakt i zasady razem, to moim zdaniem jest strata czasu i to nie do końca jest dobre. Ja zrobiłem w ten sposób, że kilka najważniejszych rzeczy, wypisałem takie kilka rzeczy, które były ode mnie, które były turbo ważne i to one nadawały jakąś ramę. Tam były takie rzeczy, jak że po pierwsze ten zespół właśnie budujemy od początku, od zera, czyli było jasne ustawienie, nie jesteśmy zespół A, B, C, budujemy nowy ten zespół i jak on się będzie nazywał, ustalimy za chwilę, zasady ustawimy za chwilę i tak dalej. To, że mamy włączone kamery, no bo pracujemy zdalnie, więc dobrze się jednak widzieć, dobrze pracować w tej formie, bo to wiecie, pracowanie bez kamery to jest tak, jak ja bym się schował pod ten stół i do was gadał. No to jest... Udało ci się wszystkich zachęcić do kamery? Tak, bez żadnego problemu, to bez problemu, no bo jeżeli się podchodzi do tego tak po ludzku, uczciwie i ma to cel i uzasadnienie, nie jest na zasadzie ty włączaj kamerę, bo kurde, masz włączyć kamerę, tylko chcemy pracować z ludźmi, chcemy się dogadać, zaczynamy tą współpracę na nowo. Ustawmy te zasady, więc kurczę, fajnie się zobaczyć i pracować w ten sposób. I takie rzeczy właśnie jak kamery, jak to, żeby być na czas, że jeżeli się umawiamy na coś, to się umawiamy, że ufamy sobie i jesteśmy proaktywni. To były takie rzeczy, które ja wrzuciłem jakby taką ramę na początku. I dopiero po tym dałem przestrzeń na to, dobra, to co jeszcze? Co jeszcze potrzebujemy ustawić w tym kontrakcie? I tam się pojawiło jeszcze kilka innych rzeczy. To jest ważne, że autonomia fajnie, super, ale musicie nadać tą ramę, w której chcecie to prowadzić, bo inaczej to się rozleci i to będzie chaos jeden wielki. I mamy kontrakt, mamy to przedstawienie ludzi i później trzeba właśnie nadać tożsamość, trzeba nadać nazwę zespołowi. I teraz, jeżeli ten zespół jest budowany w jakimś kontekście, to warto się zastanowić, czy wy idziecie w daną jakąś konwencję, na przykład nazewniczą, są różne nazwy, różne konwencje i tak dalej. Ważne, czy idziecie w to, czy na przykład idziecie w poprzek. Jeżeli idziecie w poprzek, to dlaczego? I czy jesteście pewni, że chcecie to pociągnąć? I może chcecie to jakoś połączyć. W ten sposób zaczyna się budować ta tożsamość i dobrze wtedy ustalić, dobra, wybrać tą nazwę, zebrać propozycje. My na przykład w dziale, gdzie jesteśmy, to mamy konwencję kolorów, więc zaczęliśmy szukać tych kolorów. Widzieliśmy, takie zespoły aktualnie funkcjonują i jak my chcemy się do tego określić i udało nam się znaleźć taki kolor, który jest też wpisany w naszą tożsamość i jest jednocześnie i w ramach konwencji, i w poprzek, który też pokazuje, kim my jesteśmy i co wnosimy. A jak znaleźliście tą tożsamość, czy jak ją określiliście, bo jeżeli się spotyka grupa osób, które, no można powiedzieć, że są obce dla siebie, przynajmniej częściowo, to ciężko ustalić, jaka jest wasza wspólna tożsamość. I to jest wasza rola jako lidera, no bo wy musicie mieć jakiś pomysł na ten zespół, więc też właśnie myśląc o tym, co to chcecie, musicie wiedzieć, gdzie wy idziecie. I teraz ja zrobiłem w taki sposób, że pokazałem, dobra, jakie zespoły mamy, wrzuciłem kilka propozycji od siebie i dałem przestrzeń ludziom do tego, żeby podali jeszcze propozycje od siebie i wtedy zbierając to wszystko do kupy, zagłosowaliśmy, używając właśnie głosowania tam na Miro, demokratycznie, no bo to w sumie lepszych narzędzi nie mamy, co uważamy i akurat wyszło super, no bo jeden kolor w naszym przypadku złoty zebrał najwięcej głosów, więc jesteśmy z zespołem złotym. Dobra, Paweł, prowadź nas dalej przez ten twój dzień pierwszy. Dalej, jak już wybraliśmy nazwę, już wiedzieliśmy jak się nazywamy, zaczęliśmy już mieć tą tożsamość nowego zespołu, no to bardzo istotne było określenie tego, jak my będziemy razem pracować, czyli kto kiedy właśnie zaczyna, bo w naszym przypadku te godziny są elastyczne, więc ustaliliśmy sobie, kto kiedy zaczyna, żebyśmy każdy wiedział, kogo kiedy może łapać.
I dalej ustaliliśmy wszystkie zasady takie logistyczne, czyli w jakim trybie pracujemy, o której się spotykamy, czy się synkujemy, ile spotkań robimy, po co je robimy, kiedy się uczymy, jak się zgadujemy, komunikujemy, jak dbamy o te obszary, które musimy utrzymywać jeszcze przez jakiś czas, które no, są jakby z poprzedniego wcielenia, no bo to jednak nie żyjemy w próżni i te systemy zostały, jak będziemy to garnąć i ta cała właśnie logistyka jest do ustalenia i to są proste i szybkie rzeczy, nie? Czyli spotkania o której, wtedy, a to w jaki dzień, w taki, a to razem czy osobno, a to tak. I te wszystkie rzeczy trzeba sobie spisać, poustalać, tak żebyście byli w stanie ustawić już kalendarz na następny dzień, nie? Czyli jeżeli w naszym wypadku to było bardzo istotne, żeby ustalić, dobra, bo wiedzieliśmy, że i tak cały dzień pierwszy będzie rozgrzebany, bo każdy ma jeszcze jakieś tematy wcześniejsze do dokończenia i tak dalej, żebyśmy wiedzieli, kiedy my się spotykamy w ogóle, żeby ustawić ten kalendarz na nowo. I ważne, musicie ten kalendarz wyczyścić i stworzyć też na nowo. Macie nowy zespół, macie nowy kalendarz, macie nowe obowiązki. I wy musicie to ustawić na nowo, a nie zostawić na zasadzie złapmy się jakoś. Nie złapiecie się, więc trzeba ustawić razem, cała logistyka, terminy wtedy, spotkania wtedy, to tu, to tak i tak dalej, nie? I wtedy też ustalacie to wspólnie, jak chcecie, co komu pasuje i to się da zrobić. W naszym przypadku poszło w miarę sprawnie, nie było też jakichś takich problemów czy konfliktów, czy że coś komuś jakby, nie wiem, wybitnie nie pasowało, także w miarę sprawnie się dogadaliśmy i z reguły w takich sytuacjach da się w miarę sprawnie dogadać, nie? Chyba że ktoś jest wybitnie przeciwko czemuś, ale to też pamiętajcie, to jest turbo ważna rzecz. Opór, czy jakakolwiek taka właśnie, nie wiem, sprzeciw, to nie jest zaproszenie do ataku, do rozjeżdżania kogoś, o tym już też mówiłem ostatnio, to jest informacja, że trzeba pogadać i wyciągnąć o co chodzi i znaleźć rozwiązanie, które będzie win-win dla wszystkich, a nie, że szukamy teraz kompromisu, czy że kogoś tam No zwłaszcza, że jeżeli słyszysz taki opór, to już jest bardzo dobrze, bo znaczy, że zdobyłeś czyjeś zaufanie na tyle, żeby ten ktoś na forum nowych osób powiedział, że coś mu nie pasuje, więc to już jest dobrze. Tak. Ale też warto pamiętać o tym, że dużo z takich ustaleń, no warto to zaznaczyć, że to nie jest tak, że to jest już na zawsze wyryte w kamieniu. Chodzi o to, żebyśmy eksperymentowali. Zróbmy tak przez, nie wiem, miesiąc, 2, 3 miesiące i zrobimy sobie review po jakimś czasie. Chodzi o to, żeby zachęcić ludzi, żeby zmniejszyć ten opór do tego, żeby, no, że to nie jest coś, że już się umawiają na zawsze. Nawet szybciej, no bo my też ustawiliśmy się w krótkie pętle. Jestem ogromnym zwolennikiem krótkich takich interwałów, czyli pracy w takich blokach tygodniowych, nie dwutygodniowych czy miesięcznych, no bo w tym momencie macie więcej okazji do tego, żeby to sprawdzić, podsumować, poprawić i pojechać dalej. Więc proces jest po to, żeby wam było dobrze i żebyście wy byli produktywni, efektywni i żeby to działało, a nie, że wy macie się dostosować do jakiegoś procesu, który totalnie do was nie pasuje. Także to jest ważne. I kiedy to już zrobicie, jest takie ćwiczenie, które polega na tym, żeby zebrać obawy i nadzieje wszystkich osób w grupie. Żeby każdy miał przestrzeń, żeby wrzucić na post-ita, na kartkę, czego się boi, czego się obawia, gdzie jest jakiś taki obszar, który jest niepewny albo się zastanawia. Chodzi o to, żeby to wybrzmiało w zespole. Żeby jeżeli chodzicie do środowiska międzynarodowego, a ktoś się średnio czuje z angielskim, to niech to powie wprost, słuchajcie, ja się tego boję, ja jestem cienki na przykład, cienko mówię, bo nie gadam, jeżeli nie gadam, no to muszę zacząć gadać, a dopiero z wami zaczynam, więc potrzebuję czasu na jakiś rozpęd, czy jakiekolwiek właśnie takie inne rzeczy. To jest ważne, żeby każdy ze zespole usłyszał inne osoby, kto się czego właśnie boi, ale z drugiej strony jakie są nadzieje, ponieważ te rzeczy, kto co oczekuje, jak widzi w ogóle ten zespół, gdzie widzi jakieś właśnie szanse, rzeczy, które będą fajne i tak dalej, bo to jest coś, do czego dążycie, to jest coś, co za właśnie ten tydzień, 2 miesiąc będzie materiałem do tego, żeby usiąść wspólnie i zobaczyć, dobra, czy my idziemy w tym kierunku, czy to, co robimy, nie tylko procesowo jest ok, ale też czy pcha nas właśnie w te rzeczy, w które zakładaliśmy, że zrobimy w tym nowym środowisku, nowym otoczeniu, nowym zespole. Jeżeli tak, to super, jeżeli nie, no to zróbmy tak, żeby znaleźć przestrzeń na to i tak samo, czy te obawy się ziściły, czy to były może jakieś takie strachy założone na początku, bo to jest zmiana, bo to jest coś nowego i jest to jakieś tam straszne, przerażające, nie? A w praktyce było w ogóle super, żeśmy się dogadali i tak dalej. Zakładaliśmy, że nie wiem, że będą jakieś zgrzyty, konflikty, a tak naprawdę wszystko można było ułożyć i poszło to sprawnie i jest w ogóle atmosfera zarąbista i super się pracuje. Takie wypowiedzenie obaw na samym początku jest wartościowe, bo korzystamy z tego efektu nowego startu i no wyobraźcie sobie, że jest inna sytuacja, pracujecie z zespołem już kilka lat
i ktoś przez cały czas ma jakieś problemy z czymś, nie wiem, z angielskim, czy z jakąś technologią, czy coś, no to ta osoba nagle nie wstanie i nie powie, słuchajcie, mam z tym problem. Natomiast przyznanie się na samym początku to jest takie rozbrojenie trochę tego, że no dobra, słuchajcie, to jest coś, czego się obawiam, z czym mam problem. O wiele łatwiej się do czegoś takiego przyznać, a to też pozwala potem nad tym pracować. A z drugiej strony to jest dla Ciebie informacja jako dla menedżera. Po pierwsze, albo bo się okazuje, że to jest bzdura, nie ma się czego obawiać i nic takiego nie nastąpi, albo masz już jakieś narzędzia, jakieś rozwiązania, więc możesz to od razu rozbroić, albo też wiesz, na co należy położyć nacisk, na co należy zwrócić uwagę, w czym należy wspierać. I również te nadzieje dokładnie tak samo. Czasem jest tak, że możesz dostrzec, czego nie wiedziałeś. Wow, super, mogę już teraz tej osobie dostarczyć czegoś, czego ona chce i ta osoba już jest szczęśliwa na początku, no albo właśnie dążyć do tego, żeby to realizować. Więc to jest super wartościowy taki bank informacji dla każdego lidera. No i dla zespołu również. Wiecie, nie traktujcie tego jak czegokolwiek, cokolwiek by tam nie było, że to jest bzdura, bo to jest coś, czego ktoś się boi, to jest dla kogoś ważne. Jeżeli wy powiecie, tam kurde, tego się boisz, pierdolić głupoty, w ogóle to ogarnij się, no to zobaczcie już, w jakim świetle wy się ustawiać jako lider. Nie można takich rzeczy robić. Ale może się okazać, że to jest coś, na co już mamy rozwiązanie i wiemy, możemy wytłumaczyć, że nie ziści się na przykład ta obawa, bo tutaj są takie dowody, nie wiem, ktoś się boi, że nie będziemy mieli żadnych istotnych projektów, tylko support i maintenance i w ogóle legacy code, a wcale nie, bo tutaj na przykład rozmawiamy już o konkretnym istotnym projekcie, który będzie ciekawy. Więc czasem możesz mieć te informacje, które już teraz możesz rozwiązać ten problem. Tak, i to jest dobre też właśnie podsumowanie tego ćwiczenia, że przechodząc przez te rzeczy, że jeżeli jesteście w stanie i wiecie, że właśnie można to rozbroić, to rozbrajajcie od razu i tak samo potwierdzajcie te nadzieje, że one są, jeżeli są realne, to że są realne, ale tak samo nie bójcie się mówić, że jeżeli nie wiecie, to że nie wiecie, ale się dowiecie, no bo od tego jesteście, żeby to jest wasza robota, żeby się dowiedzieć, ogarnąć i tak dalej. I ostatnie dwie rzeczy, które warto zrobić, nam zabrakło czasu i będziemy to robić później, to też jest istotne, że jeżeli, nie wiem, czas macie jakoś ściśnięty, bardziej ograniczony i tak dalej, to też nie musi być jedno spotkanie, bo ustawiać się będziecie przez najbliższe miesiące tak naprawdę, jako nowy zespół. To są potrzeby ludzi, bo to też jest ważne, żeby indywidualne potrzeby ludzi wybrzmiały w zespole. Jeżeli ktoś ma potrzebę taką, że wie, że lepiej funkcjonuje na przykład z rana, jest bardziej produktywny z rana, to niech pracuje z rana. Jeżeli ktoś wie, że funkcjonuje w ten sposób, że potrzebuje dostać wszystkie informacje na dany temat i potrzebuje czasu na ich przemielenia, to niech to powie, niech ma mieć przestrzeń do wypowiedzenia tego, po to, żeby nie oczekiwać od kogoś, że wpadnięcie, wiecie, ad hoc już daj mi temat taki, dawaj jakie rozwiązania, nie? No, są ludzie, którzy mają właśnie swoje tego typu potrzeby i to jest ważne, żeby w zespole to wybrzmiało, co kto potrzebuje, jak to funkcjonuje, jak to pracuje. Mieliśmy odcinki o testach profilowych, te rzeczy tutaj też wchodzą, o talentach, o motywacjach i tak dalej. Wszystko podlinkujemy na stronie odcinka. A czego nie mamy, jeszcze będziemy nagrywać, bo to są ważne tematy, żeby zespół miał okazję się poznać, miał okazję się zrozumieć. To, że ktoś funkcjonuje inaczej, to nie znaczy, że jest właśnie dupkiem, czy kurczę, jest niekompetentny, tylko znaczy, że funkcjonuje inaczej i to jest prawdopodobnie plus, tylko on będzie plusem, kiedy będzie dobrze wykorzystany, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są zasady. Część to jest właśnie ten kontrakt, który wypracowaliście, ale druga rzecz to są zasady dotyczące konkretnych faz procesu, elementów i tak dalej i wy nie wypracujecie sobie tego od razu, to będziecie wypracowywać w boju, wdrażając się w różne rzeczy, pracując razem i tak dalej, ścierając też sobie doświadczenia z przeszłości, gdzie ludzie będą mówić, a my pracowaliśmy tak wcześniej, a ja tak, a my to, a my tak, a my robiliśmy to i tak dalej i te zasady będą się tworzyć i dobrze wtedy sobie po kilku tygodniach takiej pracy te zasady trochę bardziej ugruntować, wybierając już jasno, to chcemy, tego nie chcemy. To u nas działa, to u nas nie działa, nie? I sobie taką, powiedzmy, taki kodeks zespołowy zacząć tworzyć i ważne jest to, że on będzie miał wiele wersji i będziecie nad nim pracować, będziecie go rozwijać. I jeżeli dacie od początku taką przestrzeń, informację, słuchajcie, to właśnie jest tak, że pracujemy i wypracowujemy to wszystko razem. Jesteśmy w tym wszystkim razem i razem dojedziemy do brzegu i będziemy się tutaj dobrze bawić i dowieziemy dużo fajnych rzeczy i mamy ważną robotę do zrobienia. Wtedy naprawdę możecie mieć bardzo fajne następne lata współpracy w nowym otoczeniu, w nowym zespole. Czego Wam życzę. To jest tak, że nie musicie wszystkiego tego pierwszego dnia ustalić. Część to jest tylko otworzenie tego. Chociażby tak jak na przykład z delegation board i ustaleniem, co delegujesz na zespół, co ty decydujesz i tak dalej. To też jest coś takiego, że zaczniemy to robić, ale ważne, żeby zacząć. To jest
początek takiego procesu, który na pewno kilka miesięcy jeszcze zajmie, ale właśnie to musi zacząć działać, ludzie muszą widzieć, że coś się dzieje i muszę przyznać, że to jest coś, co my uważamy, że jest bardzo ważne. Jeżeli przejąłeś zespół, dostałeś jakichś ludzi, jesteś szefem nowej grupy ludzi, musisz od pierwszego dnia się komunikować, musisz działać, musisz pokazywać, że coś się dzieje. Czasami masz więcej informacji, czasami mniej, ale jednak musisz być obecny i musicie pracować od samego początku i to jest moim zdaniem taka jedna z ważniejszych konkluzji. No i to jest już myślę podsumowanie tego odcinka, więc działajcie też na stronie, do tego odcinka podlinkujemy te rzeczy, o których mówiliśmy, mieliśmy też dawno temu, więc to jest taka fajna aktualizacja i takie podzielenie się doświadczeniem w praktyce, czyli te pierwsze, chyba to był drugi czy trzeci odcinek, gdzie mówiliśmy o właśnie pierwszych 90 dniach lidera, czyli tym koncepcie, jak w ogóle to wygląda i to jest to, co powiedzieliśmy dzisiaj, to jest dokładnie w praktyce to, co wy musicie zrobić, zaczynając pracę jako lider, przejmując zespół, rozbudowując zespół, czy w dowolnym momencie. Jest to mega ważne i mega istotne i też to jest takim większym elementem tak zwanej apteczki lidera, nad którą pracujemy i będziemy nad nią pracować w tym roku, żeby dostarczyć wam rzeczy takie, żebyście, jeżeli właśnie dostaniecie rolę lidera z przypadku, znajdziecie się w sytuacji bez przeszkolenia, to my chcemy wam pomóc, żebyście sobie w tej sytuacji poradzili i poszli do przodu. A jeżeli chcecie być na bieżąco i wiedzieć o tych wszystkich rzeczach, o których Paweł powiedział, to wejdźcie na stronę nerd.management/newsletter. Tam możecie zapisać do naszego newslettera i będziecie dostawać wszystkie informacje oczywiście o tym, co publikujemy. No i poza tym zapraszamy do kontaktu. Pracujemy też indywidualnie ze świeżo upieczonymi, ale też z bardziej doświadczonymi liderami. Dopasowujemy dla nich, czy to rozmawiamy o ich ścieżkach kariery, czy o ich zespołach, ich problemach, bo też takie konsultacje prowadzimy, no ale również dopasowujemy czasami szkolenia dotyczące tego, co ich zespoły potrzebują, więc też zapraszamy do kontaktu, jesteśmy tu dla Was. No i mam nadzieję, że się zobaczymy niebawem. A tak czy inaczej widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze we wtorek za 2 tygodnie o 8:00. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.